udajemy się na dzielnicę żydowską, na dzielnicę Hasydów. Na Brooklynie mam wtyki. Elo Andrzej. Andrzej, elo, przylipione. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pozdrawiam dokładnie z Brooklynu, który jest dzielnicą Nowego Jorku. Dzisiaj, moi drodzy, skupimy się na jednym dość kontrowersyjnym, ciekawym, pouczającym temacie, a mianowicie udajemy się na dzielnicę żydowską, na dzielnicę Hasydów. O Hasydach Wam troszkę opowiem, tyle co wiem. Niemniej jednak powiem Wam szczerze, że świat Hasydów, świat Żydów tutaj w Nowym Jorku jest dla mnie światem tajemniczym, mistycznym. No ale tacy są właśnie Hasydowie. Tacy są Hasydowie, czy tacy są Hasydzi? No tutaj można by było rozprawiać. Pomijając, i tak wiecie o co chodzi. Niemniej jednak zostawcie łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podajcie dalej. Jeżeli jesteście nowi na kanale, to witam i cieszę się, że jesteście, że odnaleźliście drogę, a jeśli tak jest, to zostawcie rzecz jasna subskrypcję, żeby nie ominęły Was nowe odcinki. Włoski można zrobić? Rzecz jasna, że można zrobić. Idziemy za tym ziomkiem, bo on nas doprowadzi do celu. Jesteśmy w dzielnicy Brooklynu, która nazywa się Williamsburg. Zobaczcie jaka wąska elewacja, w sensie front, i jakie te mieszkania muszą być no mega wąskie. No wręcz powiedziałbym takie klitki. Studia, to nazywają studia tutaj. Ale jesteśmy już na dzielnicy żydowskiej i będziemy się zagłębiać w hasycką religię, kulturę. Jeżeli jesteście w stanie coś dodać do tego, co Wam powiem, to z przyjemnością przeczytam to w komentarzach. Pamiętajcie, ja rzucam ziarno, które kiełkuje. Każdy materiał jest materiałem, do którego można dodać wiele ciekawych informacji. I tego od Was, moi drodzy, oczekuję. Wasze spostrzeżenia również są na wagę srebra, na wagę złota. Zanim zaczniemy cały wywód o Hasydach, koniecznie polecam Wam zobaczenie miniserialu, który nazywa się Unorthodox i można go znaleźć na Netflixie. 4 odcinki pokazujące, jak młoda kobieta próbuje wyrwać się z ortodoksyjnego środowiska religijnego. Ze środowiska Hasydów. Hasyckiego. Oj, będzie z tą odmianą przez przypadki naprawdę ciężko dzisiaj. Hasydzi, mniejszość religijna tutaj. Autobusy szkolne. Na autobusach w Hebrew napisy. Powiedziałem w Hebrew, w języku hebrajskim, na język polski, jeśli już mam to przetłumaczyć. Center for Human Service. No coś tam może Academy, nie wiem co tam robią, ale zobaczcie, po hebrajsku, no i po angielsku. Proszę czytać i proszę przychodzić na wydarzenia. Wydarzenia, tutaj można nawet, tutaj to nawet po obrazku jestem w stanie, proszę ja Was, powiedzieć Wam o co chodzi. Ukraina do Przemyśla. Jakiś tutaj, ktoś może hebrajski za to może powie. Takie rzeczy tutaj. Idziemy, obserwujemy. Ktoś powie o kierowniku, kraty w oknach. No te kraty w oknach w Nowym Jorku się powtarzają dość często. Ktoś kiedyś powiedział, że jest takie prawo w Nowym Jorku, że jak w domu są dzieci, no to już chyba od pierwszego piętra musi, jeżeli są na pierwszym piętrze, to muszą być kraty. Ale ile w tym jest, wiecie, słuchajcie, prawdy, to ciężko mi jest powiedzieć, bo zauważcie, że nie ma takiej chronologii, takiego logicznego połączenia, bo załóżmy tutaj na tym drugim piętrze nie ma krat po lewej stronie, a z kolei już tam na ostatnim, na przedostatnim są, na środku na przykład już tych krat brakuje. Ktoś zapyta, kierowniku, ale skąd Hasydzi? I powiem Wam, że to jest zagwozdka. Bo tak, w jednych źródłach piszą, że Hasydzi utworzyli się w Europie Środkowej, czyli między innymi Polska, między innymi Białoruś, Ukraina. W innych źródłach można szukać, że ruch religijny ów powstał na Węgrzech. No więc ciężko mi jest tutaj określić. Niemniej jednak jest to ta strona świata i mniej więcej w XVIII wieku tenże odłam judaizmu
duch judaizmu, bo jest to duch judaizmu, kształtował się. I trzeba też zaznaczyć, że Hasydzi to ruch religijny skrajnie ortodoksyjny. Co oznacza skrajnie? Twarde, respektowane zasady. Zasady, które tyczą się nie tylko kobiet, ale zasady, które tyczą się również mężczyzn, dzieci, tego co można, tego czego nie można. To jest, strzelam, to może być synagoga. A hebrajskiego nie znam. Zapisane tak. Pardes Hall. Wbiłem, sprawdziłem. To nie synagoga. To, moi drodzy, szkoła żeńska hasycka. Paweł, co ty tak odpaliłeś? Co to za darmo działa? Z waszych podatków to wszystko idzie. Z tego miejsca serdecznie pozdrawiam mojego ziomka z Łomży, Eliasza, który jest również Żydem. Pozdrawiam serdecznie, Eliaszu, i wiedz, że odkrywam Twoje korzenie. Twoje korzenie, tak jest. I jest mi z tego tytułu bardzo miło. Ktoś powie, kierowniku, ale syf, na prawo, na prawo, syf. Słuchajcie, no, nie oceniajmy z góry, że gdzieś jest brudno, tylko trzeba się troszkę zagłębić w temacie i powiem wam, że to jest kwestia zasad, bo tutaj najzwyczajniej w świecie odbiera się w Nowym Jorku chyba 2 albo 3 razy w tygodniu te śmieci, więc one są po prostu wystawione przed domami i one sobie tak stoją. Ale z drugiej strony na przykład to już nie jest zbierane raz czy 2 razy w tygodniu, czy tam 3 razy w tygodniu, tylko to już jest syf, więc trzeba odróżnić tak zwany syf od syfu. Panie, ty z tyłu za mną widzicie? Żeby ja tam nie podchodzę, żeby ich nie denerwować. Panie z Meksyku, z Ameryki Łacińskiej, po co? Na ulicy Żydowskiej czekają na pracę. Aż przyjdzie może jakiś rabin, może jakaś szefowa gospodyni domu, no i powie: Jennifer, Margarita, dawaj do sprzątania, do gotowania. Chociaż gotować nie wiem, czy mogą. Hasydzi kładą nacisk na doświadczanie takiej duchowej radości z modlitwy. O tak bym powiedział. Myślę, że nie pogonią mnie tutaj z tej dzielnicy. Tam dzieciaczki sobie z pejsami. Pejsy i ta mycka na głowie ukazuje właśnie ten ortodoksyjny styl bycia i życia. Zobaczcie, te śmieci są tutaj w miarę, powiedziałbym, usystematyzowane. No gdzie, o, tutaj jest szkoła. I teraz jeszcze tutaj nawinę do tej szkoły. Tam są chłopcy. Kurde, jak po kratkach, po browarach się bujają. Zobaczcie. Śmiesznie, ale musicie też wiedzieć, że to jest tak samo jak w szkołach muzułmańskich, że chłopcy oddzielnie, dziewczyny oddzielnie. A w miejscach, gdzie mamy sklepy, gdzie robi się biznesy, no to tych śmieci już jest troszkę więcej. Sklepy. O, można sobie kupić sukienkę dla kobiety za 12 dolków. Ale tutaj jest coś ciekawszego. Prasa żydowska. Ciekawe, o czym oni piszą. No ciekawe, zobaczcie, oczywiście od prawej do lewej się czyta. Nie, żeby było inaczej. No dziwne, pewnie tam o synagogach. No ciekaw jestem. O wszystkim pewnie piszą. O, proszę, jaki beret. Słuchajcie, takiego auta to ja, motoru to takiego nie widziałem jeszcze małego. Na głowę nie kapie. Paskesz, tak polsko to brzmi. W odróżnieniu od bardziej formalnych i rygorystycznych tradycji judaizmu, hasydyzm promował bliskość do Boga,
poprzez emocjonalne zaangażowanie, pobożność i miłość do bliźniego. Williamsburg. Bagel and Bakery. Słuchajcie, myślałem, że Hasydzi są, wiecie, jako ruch religijny, ortodoksyjny, taki bardzo, powiedziałbym, skupiony wokół siebie, tworzący pewnego rodzaju diasporę, nie będzie chciało mnie tutaj. I miałem takie troszkę uprzedzenia, co jest totalnie nieuzasadnione. Znaczy, no, mogłem takie mieć uprzedzenia, bo nigdy nie byłem w dzielnicy żydowskiej, w sensie w dzielnicy Hasydów, w Stanach na przykład, tutaj w Nowym Jorku, więc no, mogłem się obawiać, ale przyznam szczerze, że nie ma czego się obawiać. Ludzie są naprawdę serdeczni i wszystkich podpytuję o to, czego nie wiem. I najzwyczajniej w świecie tłumaczą, nie wyciągam kamery, żeby zrobić z nimi wywiad. Nie wiem, jeszcze jakoś tak, wiecie, no nie mogę się przełamać. To też nie jest tak, że ja jestem mistrzem reportażu. Ja się cały czas uczę. A tworzenie reportażu, gdzie występują ludzie, to jest, powiedziałbym, że to jest sztuka. No i też, no, człowiek się uczy przez całe życie. Bais Hasfer. Gifts, prezenty i judajka. Judajka to nic innego jak prezenty, jak rzeczy związane z judaizmem, takie religijne rzecz jasna. Mogą być religijne książki, jakieś religijne obrazy, jak na przykład tutaj takie bardziej nawiązujące jakieś książki dla dzieci. A i te rogi. Price 140 dolców? Ale po co są te rogi, ty? No ogólnie na przykład w Gruzji czy w Armenii z takiego roga barana, bądź to są baranie rogi, to z takich rogów się pije po prostu. A co się robi w judaizmie z takich rogów? Widzicie to? Zaraz zapytam jakiegoś szefa. Kobiet nie zaczepię, mi idzie tutaj ten szef z brodą. Zaraz go zapytam. Koleżka przez telefon rozmawia. Ale u mnie trochę, ale zaraz kogoś złapię. No i elegancko! Powiem wam, że już wszystko wiadomo. Z tego rogu się nie pije u Żydów, tylko się z niego dmucha, wydaje tradycyjny dźwięk. Ci Żydzi, to wam powiem, że oni tacy busy się wydają. Tacy wszyscy przez telefon rozmawiają i w ogóle, no tak jest, wiecie, gęsto, nie? Na zasadzie, żeby złapać kogoś i tak wyrwać do odpowiedzi, no to nie jest tak łatwo. Niczym ściana płaczu w Jerozolimie. Proszę bardzo, można książki kupić. Może Torę. Najprawdopodobniej Pismo Święte żydowskie. Proszę, hasyckie. Ja mam ogólnie to do siebie, moi drodzy, że wszystko dotykam. No to są religijne książki. Tutaj obyczajowych jakichś powieści to nie uświadczysz. Ładnie oprawione. Biznes się kręci. Mówiąc o Hasydach, trzeba powiedzieć troszkę o takiej mistyczności duchowej. Hasydzi wierzą, że każdy człowiek ma zdolność do bezpośredniego połączenia się z Bogiem. Wielką rolę odgrywa w tym radość, śpiew, taniec i głębokie przeżycia duchowe. I teraz w tym momencie, wiecie co powinniście zrobić? Powinniście, moi drodzy, odpalić wesele hasyckie, na przykład Hasid Wedding New York, coś takiego, i zobaczyć, jak bawią się mężczyźni. Powiem wam, że no to jest niesamowite, nie wiem, tam 150 mężczyzn w jednym momencie skacze, tańczy, bawi się, cieszy. Niesamowity widok po prostu. Chciałbym wziąć kiedyś udział w takim weselu. Tutaj złotnik. To jest nic innego jak najprawdopodobniej filateria. Filaterię nakłada się na czoło, bądź na ramię, bądź na przedramię podczas modlitwy. I w filaterii w środku znajdują się dwa zwitki. Są to cytaty z Tory. Tutaj co mamy? No i tak samo. Na przykład tutaj jest pewnie jakiś cytat z Tory. Złotnik. Jakiś jubiler. Rzeczy. O, do chaty można kupić mydło.
najbardziej uderzyło mnie podczas oglądania tego serialu, miniserialu Unorthodox właśnie, który toczył się właśnie tutaj w Nowym Jorku, to powiem wam, że najbardziej uderzyło mnie to, że kobiety podczas wychodzenia za mąż muszą ogolić swoją głowę i muszą tą głowę golić, muszą być łyse, ponieważ kobieta nie jest godna nosić włosów. No i większość tych kobiet, w sensie te wszystkie kobiety tam na tym filmie, nie wiem na ile to jest prawda i w rzeczywistości, ale tak jak patrzę sobie, no to faktycznie niektóre tutaj kobiety mają peruki. Bo to widać od razu, ten włos nie jest taki, bo dobra peruka z naturalnego włosa kosztuje krocie. I to widać, że to jest peruka. No i faktycznie one noszą peruki. Tak jak na przykład u muzułmanów mężczyzna spoza domu nie powinien zobaczyć włosów kobiety. Jest to tylko zarezerwowane dla męża, dla rodziny i dla najbliższych. Dużo dzieci pracują nad demografią. No i tak właśnie, moi drodzy, pielęgnuje się w sposób aktywny kulturę i podtrzymuje tradycję. Myślicie, że bez potomstwa wasze tradycje przetrwają? Nie, nie przetrwają. Zamiast siedzieć w domu na dupie, to postarajcie się o potomków. I zaraz ktoś napisze: kierowniku, ty też powinieneś. No żartuję sobie, moi drodzy. Ogólnie żydowskie dzielnice stały się atrakcją. I ludzie, moi drodzy, Sanders Bakery, 1959 rok. I ludzie najzwyczajniej w świecie, moi drodzy, o kurde, na czerwonym znowu przeszedłem, najzwyczajniej w świecie chyba lokalni się przyzwyczaili. Myślę, że jakieś 30 lat temu, gdybym tutaj wpadł z kamerą, no to ta kamera nie byłaby taka mała jak teraz, tylko taka duża. No to wtedy by pewnie mnie mogli pogonić. Zobaczcie, takie dla dzieci rzeczy. Ale piękne. Koszyczki, nie koszyczki. Piękne to jest. Nie no, słuchajcie, teraz to ja wam powiem z tym rogiem, bo ja już odkryłem ogólnie tajemnicę tego rogu. W judaizmie w ogólnie z rogu najczęściej baraniego robi się szofar, tradycyjny instrument dęty, który odgrywa ważną rolę w różnych ceremoniach religijnych, tak jak wspomniałem. Szofer jest używany głównie podczas Haszana, żydowskiego Nowego Roku, oraz Jom Kippury, czyli Dnia Pojednania. Szafar, czyli ten róg, również ma taką symbolikę religijną, która symbolizuje przekazanie przez Abrahama barana za jego syna, Izaaka. Wiecie, co jest najsmutniejsze w tym wszystkim? Że ja wam pokazuję tą dzielnicę powierzchownie. Mało gdzie znajdziecie na YouTubie, nie wiem, ja przynajmniej nie znalazłem takiego głębokiego materiału o Żydach, o żydowskiej dzielnicy, nawet jeżeli YouTube tworzą Żydzi. Nie znalazłem, ponieważ no mi wniknięcie w strukturę tej żydowskiej społeczności no jest praktycznie niemożliwe. Musiałbym się po prostu, wiecie, przetransferować na Żyda, no i tylko wtedy. No chyba że jakiś naprawdę dobry znajomy wprowadziłby mnie i pokazał wszystko od środka, ale tak, no to niestety nie jestem. Kurde, by już mnie tutaj przejechał. Ale tak to, moi drodzy, nie jestem w stanie wniknąć w tą strukturę i pokazuję wam, no nie ma co ukrywać, to troszkę tak z zewnątrz. Tą pierwszą warstwę, to pierwsze zetknięcie, ale tak na dobrą sprawę, żeby poszerzyć swoje horyzonty, dobre i to. Naprawdę dobre i to, ponieważ ja już przez tą godzinę, którą tutaj jestem, a nawet dłużej, zmieniłem swoje zdanie odnośnie Hasydów w wielu kwestiach. Hejmisze. Kierowniku, jak Hasydzi nazywają przywódcę duchowego? Cadyk, Rebbe. Przywódca, który łączy ludzi, śmiertelników z Bogiem. O tam jest takim łącznikiem, takim przekaźnikiem. Głowy nakryte u kobiet. Dlaczego?
No bo może perukę mają i nie chcą, żeby im zleciała. A może taka kultura, to już musicie... Lepiej w gówno wlazłem. No i tutaj na przykład jest syf już. Proszę bardzo. Tutaj już nie powiemy, że 2-3 razy w tygodniu odbierają śmieci, bo ja tutaj wam już nie będę koloryzował. No tutaj jest najzwyczajniej syf, moi drodzy. Ale jeszcze powiem wam szczerze, bo to jest kwestia punktu odniesienia. Jak w Afryce byście takie coś zobaczyli, to byście powiedzieli: ja pierdzielę, jak czysto, człowieku. O kurde. Oj, mordo, ale się wystraszyłem, ty. Prawie tam aż do sandała nalałem. Williamsburg, zobaczcie, jest i kościół Spanish Gospel Assemble. Proszę bardzo, i chrześcijaństwo też się tutaj przewija. Ten ultraortodoksyjny judaizm, a dokładnie odłam Hasydzi, też się zmienia, idzie z duchem czasu. Nie są samowystarczalni, potrzebują ludzi. Ludzi na przykład z Ameryki Łacińskiej, z Ameryki Południowej, z Meksyku, którzy będą pracować za nich, między innymi na przykład w szabacie. Więc no muszą być otwarci. Między innymi w Ameryce, w kraju, w którym multikulturowość jest standardem. Tutaj przecinają się różne religie, różne kultury i tym samym różne charaktery. Kolejny krat. I ktoś może powiedzieć: kierowniku, no tutaj niebezpiecznie. No ale gdzie niebezpiecznie? Może takie prawo. No tutaj na pierwszym piętrze, no to rzecz jasna, sam bym sobie w oknach walnął kraty na takim Williamsburgu, na Brooklynie. Ale na drugim to już bym nie dawał, no bo to troszkę ogranicza jednak promienie słoneczne. Żydowska dzielnica. Kraty w oknach. Czy faktycznie Żydzi tutaj mają się czego obawiać na Brooklynie w Nowym Jorku? Czy faktycznie Żydzi są zagrożeni w jakiś sposób? Tradycyjne podejście. Większość Hasydów ubiera się w ten sam sposób. Nakrycie głowy, oczywiście pejsy, które świadczą o przywiązaniu religijnym, o tym, że jestem ogólnie wierny, że tak powiem. To, że kobiety też mają ściśle określony styl ubioru i to zachowuje pewnego rodzaju harmonię w tym wszystkim. Zobaczcie, na tle Hasydów bardzo szybko można wyłapać, kto nie jest Hasydem. Budynek nieduży, synagoga. Żeby was nie zmyliło, nie znam hebrajskiego po 2 godzinach tutaj przemieszczania się. No trespassing, members only, tylko i wyłącznie Hasydzi. Nie będziemy wchodzić, nie będziemy zaburzać ichniejszego dnia, ichniejszej modlitwy, bo nie o to przecież w życiu chodzi. A tutaj sklep ze srebrem. Nie wiem, czy pamiętacie, ale podczas II wojny światowej między innymi Żydzi mieli ze sobą bardzo dużo złota. No ale rzecz jasna również srebra. Dlaczego ukrywali złoto? Z prostej przyczyny. Złoto ma ogromną wartość względem objętości, więc łatwo było na przykład sobie zrobić złotego zęba, no i mieć w razie czego zasoby finansowe, gdyby było trzeba kogoś przekupić. Jednak w świecie Żydów, nie tylko Hasydów, dominuje srebro. W większości, powiedziałbym, życiowych sferach to srebro dominuje, zarówno w kuchni, jak i na wystawach, w salonach, czy też w religijnych przedmiotach. Z prostej przyczyny srebro. Antybakteryjne, tanie, łatwe w obróbce, ogólnodostępne. A kto by ogólnie złotym sztućcem jadł? Albo na przykład świecznik sobie kupował złoty. Taki świecznik srebrny to już kosztuje swoje. Zaraz wam pokażę ten świecznik żydowski. I pytanie do was, jak nazywa się żydowski świecznik? Taka zagadka. Dawajcie znać. Zatrzymajcie film i dawajcie znać. Znaczy przemyślcie sobie, ja zaraz wam powiem. Byłem, zapytałem. Kraty, człowieku, nie wejdziesz tak po prostu, nie? Najpierw musisz introduction
po co, dlaczego, jak. No i wtedy cię tutaj wtedy cię wpuszcza tam szefu Hasyd. I zapytałem, ile kosztuje manora, świecznik żydowski. Słuchajcie, pokazał mi taki za 7000 dolców, to jest 28 000 złotych, srebrny, za 28 000 złotych, no to jest ogromna cena, moi drodzy. Albo mniejszy, mały, ale to mały to był taki naprawdę mały, za 700 dolców, to się nie opłacało. Żydzi ogólnie mają łeb do interesu. Czy to handel srebrem, czy złotem, łeb mają. I tak samo w Afryce. Kto handluje diamentami, złotem i innymi kruszcami bądź minerałami? Żydzi. Żydzi przeważnie mają tam sklepy jubilerskie. Ale potrafią robić biznes. Ewidentnie potrafią robić biznes. Diaspory, czyli skupiska konkretnych społeczności. Żydowskie społeczności tutaj trzymają się razem. Ktoś ma problem, to zawsze może liczyć na pomoc w takiej diasporze. Ale z drugiej strony, z takiej diaspory ciężko się wyrwać. No bo jesteś częścią, więc idziesz z prądem. A jak nie idziesz z prądem, no to dostajesz w twarz. Albo idziesz i jesteś z nami, albo nie idziesz i nie jesteś z nami. Prosta piłka, proste zagranie. Tutaj sklepy, tutaj lokale usługowe, więc no troszkę tego syfu może być więcej. Rzecz jasna. Raz czy dwa razy w tygodniu odbioru, ale to niewystarczające, bo cały czas towar dochodzi, więc trzeba to wystawić na zewnątrz. Szedł metal, sklep metalowy. Idziemy dalej. Warsow. O kurczę, jak wypatrzyłem, ja tą Polskę naszą to wypatrzę wszędzie. Warsow. Warszawa, ulica Warszawska. Walka. Do szkoły trzeba się wybierać. Podstawa to jarmułka i pejsy. Bez tego do klasy nie wpuszczają. Ktoś może mnie sprostować, ale z tego co pamiętam w tym filmie Unorthodox o Hasydach, no to związki małżeńskie między kobietą a mężczyzną tutaj w tej społeczności religijnej odbywają się tak jak u muzułmanów. Ktoś może się obrazić, powiedzieć: kierowniku, nie powinieneś porównywać. No słuchajcie, porównuje się religię do religii, no nic w tym złego. Z mojego punktu widzenia przynajmniej, gdzie te małżeństwa są aranżowane między rodzinami. Rodzina nie pozwala bardzo często na pokrewieństwo krwi z członkiem z rodziny mało-majętnej, załóżmy. Jeżeli jest rodzina majętna, to szukane jest druga połówka, kobieta czy to mężczyzna, też majętny bądź majętna. I bardzo często wybierają rodzice, a nie serce kobiety albo mężczyzny. A jeżeli miłość ma wygrać, no to często pewnie z takiego community, z takiej społeczności trzeba zawinąć sandały i uciekać. Szabat. Piątek wieczór, sobota wieczór. Czas na modlitwę, czas na radość, czas na spędzanie czasu z rodziną. To jest właśnie szabat. I kiedyś słyszałem, że ci bardziej zamożni Żydzi, nie tylko Hasydzi, w czasie szabatu nawet nie rozpalają ognia, kiedy jest zima. Nawet nie są w stanie wykonać ruchu i włączyć światła. Od tego mają służbę. W szabacie nie robią nic poza jedzeniem i modlitwą.
Ile w tym prawdy? Trzeba by było zapytać ortodoksyjnego Żyda. Jednak, wiecie co, powiem wam, że uważam osobiście, że kwestia zamożności ma tutaj dużą rolę. Jeżeli kogoś nie stać na służbę, to będzie to wszystko musiał robić. Niezależnie od tego, czy będzie łamał te zasady, chociaż to jest kwestia też tych zasad, to jest kwestia interpretacji. To też nie jest takie sztywne. Bo to jest wszystko odnośnie tego, jak ktoś sobie to zinterpretuje. A to w każdej religii zresztą. W internecie kiedyś widziałem takie określenie, że Żydzi to brudasy. Że się nie myją i śmierdzi od nich. Ale moi drodzy, no jak w każdej religii, podkreślam w każdej, religia to jest zbiór zasad, którymi się człowiek kieruje po to, żeby zachować równowagę w życiu społecznym, ale nie tylko społecznym. Chodzi o to, i też równowagą taką w stosunku do samego siebie. Na przykład u Hasydów, u Żydów ogólnie, jest wiele rytuałów oczyszczenia. Takich, no dosłownie oczyszczenie. Na przykład jak oczyszczenie kąpiel w mykwie. Czekajcie, żeby mnie nie przyjechało. Mykwa to jest wanna, miejsce z bieżącą wodą, w której na przykład mężczyźni przed szabatem bądź świętami przychodzą się myć i jest to pewnego rodzaju takie duchowe oczyszczenie. Czy kobiety korzystają z mykwy? Oczywiście. Na przykład kobieta w momencie, kiedy po menstruacji przychodzi do mykwy, tam się myje, no i rytualnie tak jakby zostaje oczyszczona po tej menstruacji, bo kiedy kobieta ma menstruację, jest nieczysta, no i po tej menstruacji, kiedy bierze prysznic, no to jest wtedy już czysta. Więc no te reguły sprawiają, że nie można nazwać Hasydów czy Żydów brudnymi ludźmi. A jeżeli ktoś jest brudny i kogoś śmierdzi, no to może być chrześcijanin, może być muzułmanin, mogą być jeszcze inne wyznania. Po prostu nie dba o siebie i tyle. Te kraty w oknach naprawdę dają do myślenia i serio, no można pomyśleć na pierwszy rzut oka, że jest skrajnie niebezpiecznie, no. Przejście dla pieszych. To jest ciekawe. Co to może być? Zauważcie. Tutaj masz dwie możliwości. Fire, ogień, police, no przestępstwo jakieś. Podnosisz, przyciskasz i przyjeżdża straż. Podnosisz, przyciskasz, przyjeżdża policja. Super sprawa. Z punktu widzenia obywatelskiego czułbym się naprawdę znacząco bardziej bezpiecznie. O, jak dziewczynka tam sobie stoi. Fajna sprawa. Powiem wam, że nigdy nie widziałem czegoś takiego, a tego naprawdę brakuje na ulicach. Człowiek, jakby coś się działo, od razu podbiega, klika i wiecie, i po temacie. I może sobie uratować życie. Żydzi, Hasydzi, których tutaj mamy na tej dzielnicy, no to głównie Żydzi z dynastii Satmar. Tej dynastii jest dużo. I ja ich przyznam szczerze, no ciężko je wszystkie znać, ale faktycznie no ta dynastia Satmar jest najbardziej rozpowszechniona. Budują. Dobrze, niech budują. A kto buduje? Albo Afroamerykanie, albo Azjaci, albo Meksykanie, albo jeszcze niżej, tam Ameryka Łacińska i Ameryka Południowa. Wysokiej jakości koszerna kamera. Łap moment z wysokiej jakości koszerną kamerą. Nie, no niesamowite, powiem wam, że to jest, wiecie, to zamykanie się w tej swojej takim sosie swoim przybiera niekiedy naprawdę ciekawej formy. Jest i pani, która dba o ruch, ale rozgardiasz. Przedszkole żydowskie
Powiem wam, że jestem pełen podziwu tego, w jaki sposób tutaj ta społeczność się zorganizowała, bo nie tylko mają swoje przedszkola, szkoły dla dziewczynek, dla chłopców, mają swoje szpitale, mają swoje urzędy. To, co najważniejsze w funkcjonowaniu społeczności, wszystko mają swoje. Są niezależni. Jeszcze by tylko brakowało waluty i w sumie jakiegoś systemu i banku jeszcze w sumie. To trochę jak Bank Polski, Polish Slavic Bank na Greenpointie. No, polecam wam obejrzenie w ogóle tych odcinków z Greenpointu, bo to jest naprawdę warte uwagi. O tak powiem, warte uwagi. Paweł. Ty, ja tutaj ogłuchnę, mordo. To jest syf. Tu po lewej nie jest syf. Trzeba to rozróżniać. Więc ogólnie nie można powiedzieć, że dzielnica Williamsburg to syf. Nie można powiedzieć, bo to byłoby niezgodne z prawdą i nieetyczne w sumie. Serdeczne pozdrowienia dla pana Polaka, który rozpoznał mnie po fladze na kapeluszu i mówi do mnie: zgubił się? Ja mówię: nie zgubił się. Serdecznie pozdrawiam, bardzo miło było spotkać i porozmawiać. Ze szkoły wracają. Powiem wam, że na ulicy wszędzie matki z wózkami. Dużo ich, dużo. Patrzcie, ile autobusów. Będziemy kończyć tenże odcinek poświęcony Hasydom w Nowym Jorku, na Brooklynie. I pojawia się na koniec odcinka pytanie: czy lepiej żyć w społeczności? Czy lepiej być wolnym strzelcem? Na to pytanie trzeba sobie samemu odpowiedzieć, ponieważ życie w społeczności daje dużo benefitów, ale również wymaga od ciebie przestrzegania praw i wymaga od ciebie, żebyś stosował się do tego, co ktoś ci powie, bo takie jest prawo. Wolny strzelec z kolei żyje na własny rachunek, ale kiedy coś się stanie, pozostaje sam sobie i może liczyć tylko i wyłącznie na siebie. A w społeczności, w diasporze zawsze możesz liczyć na swojego brata bądź siostrę. Więc warto sobie rozkminić ten temat i odnieść do naszej społeczności polskiej, do polskiej religii i pomyśleć, czy w tym odcinku faktycznie ten świat, który się wydaje na pierwszy rzut oka inny, nie jest w jakimś stopniu podobny. Pozostawiam was z tą refleksją. Serdecznie pozdrawiam z Brooklynu, z Williamsburgu, z żydowskiej dzielnicy, największej na świecie. Pamiętajcie, moi drodzy, o tym, żeby zostawić łapeczkę, ślad węglowy, zasubskrybować kanał i poczta sandałowa, podać hasycki temat w świat. I jeszcze dalej niech płynie, niech faluje. A my tym pięknym akcentem żegnamy się. W sensie ja się żegnam i kamera, czyli my. Trzymajcie się, moi drodzy, dbajcie o siebie, pozdrówcie swoich znajomych Żydów, nie tylko Hasydów. Pozdro!